Ja się nazywam Dominika Ramirez-Wołkiewicz, a to jest kolejny odcinek z serii Kwadrans na podatki. Dziś porozmawiamy o temacie, o który pytacie bardzo często. O programach motywacyjnych opartych na akcjach, czyli o ESOP-ach. Dlaczego firmy tworzą ESOP? W ostatnich latach pracodawcy szukają nowych sposobów, żeby przyciągnąć i utrzymać pracowników. Mamy już pakiety medyczne, mamy karty sportowe, mamy elastyczne formy pracy i programy well-being, ale żadna z tych rzeczy nie daje pracownikom poczucia, że są naprawdę częścią firmy. I tu na scenę wchodzą ESOP-y. Czyli programy, w których pracownicy dostają prawo do nabycia akcji lub udziałów spółki, w której pracują. Często po bardzo atrakcyjnej cenie, a czasami nawet za darmo. I dzięki temu pracownik dosłownie staje się współwłaścicielem firmy. A to oznacza jedno. Jego zaangażowanie rośnie, bo widzi, że wzrost wartości spółki to też jego potencjalny zysk. A co to jest ESOP? ESOP to program motywacyjny, który daje pracownikom prawo do zakupu akcji lub udziałów spółki, najczęściej po spełnieniu określonych warunków, np. po 2 latach pracy albo po osiągnięciu określonych celów finansowych. Jest to rozwiązanie, które łączy motywację finansową i lojalność wobec firmy. Pracownik wie, że jeśli firma urośnie, on też na tym skorzysta. A gdzie pojawiają się problemy? Niestety od strony podatkowej ESOP to nie jest prosta sprawa. To raczej układanka, w której każdy element ma znaczenie. Na opodatkowanie wpływa forma prawna spółki, rodzaj umowy pracownika, instrument, który jest przyznawany i sposób, w jaki program został uchwalony. I tak niewłaściwa konstrukcja może sprawić, że pracownik zapłaci PIT nawet wtedy, gdy w praktyce nic jeszcze nie zarobił. Jaka jest preferencja podatkowa dla tzw. koszernych programów motywacyjnych? Więc przejdźmy do najważniejszej części, czyli do preferencji podatkowej, która sprawia, że ESOP-y są tak atrakcyjne. Jeżeli program spełnia odpowiednie warunki, to pracownik nie płaci podatku PIT w momencie otrzymania akcji. Mówię wprost, akcje mogą być przyznane za darmo albo poniżej wartości rynkowej i nadal nie będzie podatku. Podatek pojawia się dopiero przy sprzedaży akcji. Wtedy mamy 19% podatku, a rozliczenie następuje na PIT 38%. To oznacza jedno. Pracownik może odroczyć podatek nawet o kilka lat, a czasem na bardzo długo. Kto może skorzystać z preferencji? To bardzo ważne, ponieważ preferencja dotyczy osób na umowie o pracę, na umowie zleceniu, na kontrakcie menedżerskim, ale poza działalnością gospodarczą. Obejmuje również członków zarządu. To ważne, preferencja nie obejmuje współpracowników na B2B i nie dotyczy standardowo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, chyba że program organizuje spółka akcyjna z grupy. Jaka spółka może prowadzić ESOP? Organizatorem programu musi być spółka akcyjna, to może być polska albo zagraniczna. Program musi być uchwalony przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i to akcje tej właśnie spółki muszą być przyznawane pracownikom. W grupach kapitałowych program może prowadzić spółka dominująca, czyli na przykład amerykańska spółka akcyjna może wprowadzić ESOP dla pracowników polskiej spółki z o.o. Niestety ESOP organizowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rządzi się zupełnie innymi prawami i nie korzysta z tych preferencji podatkowych. O modelach ESOP dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością opowiem w kolejnym odcinku. Jakie instrumenty mogą być w programie? Najczęściej są to akcje, opcje na akcje albo inne instrumenty pochodne. Ale uwaga, w przypadku warantów subskrypcyjnych polskie sądy uznały, że nie spełniają one definicji programu motywacyjnego korzystającego z preferencji, czyli podatek pojawia się już przy nabyciu akcji. Uważam, że to podejście nie ma większego sensu, a to, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, jest zwykłą pomyłką przy pracy. I dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Przykład praktyczny. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Amerykańska spółka akcyjna wprowadza program ESOP dla całej grupy menedżerów. W Polsce mamy spółkę z o.o., która zatrudnia menedżerów na umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim i na B2B. A co z podatkami? Menedżerowie na umowie o pracę, czyli na etacie i na kontrakcie menedżerskim, mogą korzystać z preferencji podatkowej, czyli nie zapłacą podatku przy nabyciu akcji, a podatek zapłacą dopiero przy sprzedaży. Natomiast osoby na B2B muszą rozpoznać przychód podatkowy już przy nabyciu akcji i opodatkować go w działalności gospodarczej, np. podatkiem liniowym 19%
lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podsumowując, ESOP-y to jeden z najlepszych sposobów motywowania kluczowych menedżerów. Dają poczucie współwłasności i budują realne zaangażowanie, a przy odpowiedniej konstrukcji podatkowej mogą być korzystne podatkowo dla pracownika i dla spółki. Ale uwaga, to narzędzie wymaga odpowiedniego zaprojektowania. Nie każda spółka może go wdrożyć i nie każdy menedżer może korzystać z preferencji podatkowej. O rozwiązaniach dla spółek z o.o. i współpracowników na B2B opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.